Mercedes E nadwozie W212 OEM CNG z 2013 roku, zasilany doładowanym silnikiem z bezpośrednim wtryskiem paliwa o pojemności nieomal 2000 cm3 i mocy 176 koni mechanicznych. Osiągany moment obrotowy to 270 Nm. Pomimo wieku i intensywnej eksploatacji, parametry jezdne tego auta wciąż zadziwiają. Nawet jak na obecne standardy, komfort, wyciszenie i zwrotność robią wrażenie pomimo 5-krotnego okrążenia Ziemi. Samochód opuścił fabrykę przystosowany do eksploatacji na CNG, ale zważywszy na wysokie ceny tego paliwa, pojawiło się bardzo dużo zapytań o rekonwersję na LPG, zwłaszcza z krajów bałtyckich, gdzie rozwiązanie to było dotąd stosunkowo popularne w sektorze transportu publicznego. Podjęliśmy się tego zadania, choć nieświadomych kamikadze pragnę od razu przestrzec. Montaż, a zwłaszcza kalibracja LPG w Mercedesie OEM CNG jest 10-krotnie bardziej skomplikowana niż adaptacja tego silnika w wersji oryginalnej. Tak zresztą było i tym razem, gdyż auto przejęliśmy po zagranicznym warsztacie naszej sieci, gdzie spędziło kilka miesięcy na bezowocnych próbach opanowania lawiny błędów i życia silnika własnym życiem. Wszystkie parametry pracy silnika na obu paliwach, CNG i benzynie, są bowiem bardzo wnikliwie i często analizowane przez sterownik, a jakiekolwiek odchyłki od spodziewanych odczytów skutkują zablokowaniem pracy silnika na awaryjnej pracy na benzynie. Trzeba pamiętać, że sterownik, pracując w osobnych trybach pracy, opiera się kompletnie na innych nastawach, w tym oczywiście na przykład kąta przyspieszenia zapłonu. Wymagane było zastosowanie emulatorów, w tym jednego naszej konstrukcji, oraz napisania specjalnego programu operacyjnego, na bazie którego powstała kalibracja dla tego silnika. Nie wdając się w szczegóły pozostające naszym doświadczeniem, otrzymaliśmy pełnoprawne i pełnosprawne auto 3-paliwowe, zgodnie z zamówieniem klienta. Do konwersji zostały użyte komponenty Landi Renzo, sterownik Landi Renzo Omega z DI60, reduktor Landi Renzo LI10 Turbo Maggiorato, tryskiwacze AEB, wariator modyfikacji kąta przyspieszenia zapłonu Panda 3H, emulator atuatora reduktora CNG. Sterownik Omegas jeszcze nigdy podczas naszych konwersji nie stanął przed tak dużym wyzwaniem. Z pomocą specjalnego firmware sprawdził się także i tym razem. Reduktor LI10 Turbo Maggiorato gwarantuje stały wydatek gazu przy pełnym zakresie obciążeń silnika, zamontowane na podłużnicy po stronie kierowcy. Tryskiwacze zostały podzielone na 2 bloki. Takie zamocowanie nie wymaga ewentualnych wycinanek w pokrywie zaworów, a także ewidentnie skraca przewody podające gaz. Wewnątrz kolektora zastosowano dodatkowo igielitowe rurki. Wszystko po to, aby wyłagodzić przejścia między paliwami. Wariator zapłonu na podstawie specjalnie skonfigurowanej mapy modyfikuje aktualnie używaną mapę dla danego paliwa tak, aby proces spalania LPG przebiegał optymalnie. Zadania, budowę i działanie emulatora atuatora reduktora CNG pozostawimy dla siebie. Bez niego taka adaptacja nie byłaby możliwa. Do zamocowania komponentów w komorze silnika przygotowano personalizowane i zabezpieczone antykorozyjnie wsporniki. Przełącznik wyboru paliwa zamontowano po lewej stronie kierownicy. Miejsca pod klapką wlewu paliwa zabrakło do zamontowania kompletnego wlewu gazu. Konieczne jest wykorzystanie redukcji, ale za to wszystkie 3 paliwa tankuje się w jednym punkcie auta. Warsztat, od którego przejęliśmy auto, zdemontował jeden ze zbiorników CNG i zastąpił go walcowym zbiornikiem, do którego można zatankować 36 litrów LPG. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału i śledzenia nas na Facebooku.